Gamera to kaiju stworzony przez japońską wytwórnię Daiei Film. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. Który miał zarobić pieniądze na popularności Godzilli. No umówmy się, Gamera był podróbką Godzilli. Jednak z czasem Gamera zyskał na popularności i obecnie jest jedną z 3 legend kaiju, zaraz koło Godzilli oraz Konga. Naturalnym stało się więc, że kiedy Warner Bros. Oraz Legendary postanowiło wskrzesić Godzillę oraz Konga i pierwszy raz naprawdę tchnąć ich do życia, od designów aż po charakter, inkarnacje potworów z Monsterverse są idealne, fani kaiju zapragnęli również zobaczyć Gamerę w Monsterverse. I dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób Gamera powinien zostać wprowadzony do Monsterverse. Miłego oglądania. Zacznijmy od tego, czy w ogóle jest szansa na to, żeby Gamera pojawił się w Monsterverse. Owszem, jest na to szansa. Ludzie mówią, że prawa do Gamery przepadły, albo że Daiei sprzedało je jakiejś innej wytwórni filmowej po tym jak zbankrutowali. I teraz już nigdy żaden film z Gamerą nie powstanie. Jednak nic takiego się nie wydarzyło. Owszem, Daiei zbankrutowało, ale miało to miejsce w 1971 roku. Jednak 3 lata później wznowili działalność. A samo studio, nie prawa do Gamery, tylko studio, zostało wykupione przez Kadokawa Shoten Publishing i połączyło się z nimi w 2002 roku. Przypominam również, że w 2006 roku powstał film Gamera the Brave, a w 2015 na 50. rocznicę Gamery został wydany krótki film, który pokazywał, jak mógłby wyglądać reboot Gamery. Nie, to nie jest trailer anulowanego filmu, tylko oficjalny krótki film. Więc stwierdzenia, że nowe filmy z Gamerą nie mogą powstać, nie mają podstaw. Jeśli Legendary zapłaci Kadokawie i dostaną licencję na używanie Gamery, to jak najbardziej Gamera będzie mógł pojawić się w Monsterverse. A z licencją raczej problemu nie będzie. Tylko Legendary musi wiedzieć, że fani chcą Gamerę w Monsterverse. Tak, bo w zasadzie Legendary dba o swoich fanów. Dlatego #bring Gamera to Monsterverse. Teraz przejdźmy do bardziej interesującej części tego odcinka, czyli omówienia tego, jak powinien wyglądać design Gamery w Monsterverse. Design Gamery w Monsterverse powinien wyglądać realistycznie, ale jednocześnie powinien pozostać wierny oryginalnemu designowi. Design z tego fanarta wygląda prawie idealnie, ale jest kilka rzeczy, które bym zmienił. Ogon wygląda za bardzo jak ogon Godzilli. Ja bym go trochę skrócił, usunął płyty ogonowe i w zamian dodał tarczki po bokach. Wtedy ogon jednocześnie wyglądałby dobrze i byłby inny niż ogon Godzilli. Szyja powinna być trochę bardziej muskularna. Jeśli zwrócicie uwagę, to obecnie jest trochę za chuda. Powinna wyglądać bardziej jak szyja, która pozwala na szybki wyskok do przodu i zatopienie dzioba w ciele przeciwnika. Również skorupa nie powinna być porośnięta, bo to w końcu żółw z kosmosu. Co prawda niektórzy ludzie wolą, aby to był ziemski tytan, jednak według mnie lepiej zostawić jego kosmiczny origin, aby uczynić go bardziej wyjątkowym. Poza tym z porośniętą skorupą wygląda za bardzo jak Meduzela. Ciekawie by było, gdyby zamiast drzew i mchu na jego skorupie rosły kosmiczne rośliny. Może nawet dałoby się tam znaleźć kilka gatunków pozaziemskich zwierząt. Kto wie? Bardzo podoba mi się to, co artysta zrobił ze skorupą Gamery na tym arcie. W starych designach Gamery oraz nawet w designach Anguirusa nie podobało mi się to, że ich skorupy były strasznie płaskie. Wyglądały jak talerze przyklejone do ich pleców, które bardzo łatwo zniszczyć. No co, Godzilla raz by je nadepnął i już by pękły. Tutaj skorupa jest masywna i to mi się bardzo podoba. Poza tym Gamera ma w niej otwory, dzięki którym może latać i to jest bardzo dobra zmiana. W starych filmach musiał schować kończyny do skorupy, aby mógł latać z jakiegoś powodu, a tutaj ma otwory w skorupie, dzięki którym może latać jednocześnie nie chowając kończyn. To jest dobry pomysł, chociaż mógłby mieć tych dziur jeszcze więcej. Aha, i tym razem jego skorupa powinna być solidna, nie powinna mieć ruchomych elementów. Tak, poza tym ten design jest idealny. Przejdźmy teraz do umiejętności, które powinien posiadać. Stary Gamera mógł latać, absorbować energię oraz ziać ogniem. Tak w skrócie. Lot oczywiście powinien być jedną z jego umiejętności w Monsterverse, z tym, że w tej wersji nie powinien się kręcić, tylko normalnie latać. Jeśli chodzi o absorpcję energii, to mam ciekawy pomysł, jak mogłoby to wyglądać. Otóż, jeśli przeciwnik wystrzeli jakimś promieniem w paszczę Gamery, Gami to zaabsorbuje, a następnie wystrzeli z powrotem w przeciwnika. Myślę, że taka umiejętność by pasowała. A jeśli chodzi o zianie ogniem, to jest to zbyt podobne do atomowego oddechu Godzilli, dlatego zamiast ziać ciągłym promieniem, Gamera strzelałby małymi blastami.
A ponieważ Rodan jest związany z ogniem i lawą, zamiast strzelać kulami ognia, strzelałby kulami energii, które byłyby żółte albo zielone. Myślę, że zielony kolor całkiem by pasował. Tak, poza tym Gamera w Monsterverse powinien móc robić jeszcze jedną rzecz typową dla żółwi, czyli chować się do skorupy. W sensie powinien wsuwać szyję do skorupy, a jego kończyny powinny przywierać do ciała. Co prawda na szyi ma kolce, ale hej, te kolce mogą się wsunąć pod skorupę. Całkiem śmiesznie by było zobaczyć scenę, gdzie Gamera walczy z jakimś potworem, ten chce go ugryźć w głowę, ale Gamera szybko ją chowa, a potem przywala mu z główki. To by było śmieszne. Takie moce pasowałyby do niego i jednocześnie sprawiłyby, że jest inny niż istniejące potwory z Monsterverse, a przecież chcemy, żeby każdy potwór był unikalny. Teraz przejdźmy do mojej fabuły filmu, który powinien wprowadzić Gamerę do Monsterverse. Jeśli chodzi o potwory z Gamery, to według mnie większość z nich nie nadaje się do Monsterverse, ponieważ większość z nich to generyczne potwory, które niczym się nie wyróżniają. Wyjątkiem jest Guiron, ale on dostał swój remake w Pacific Rim w postaci Knifeheada. Giaos wygląda za bardzo jak Rodan, a Viras, który wygląda jak Gezora, i Legion są za bardzo anime jak na Monsterverse. Legion nawet wygląda jak Giratina z Pokémonów. Jedyne potwory z Gamery, które pasowałyby do Monsterverse to Iris oraz Zigra. Fajnie byłoby zobaczyć rybiego tytana, poza tym Zigra ma fajny design, a Iris jest po prostu super. Nawet design nie powinien się zmienić. Jedyne co to kolor. Iris powinien być zielony albo na przykład pomarańczowy, żeby nie wyglądał za bardzo jak Destoroya. Tak samo w Monsterverse powinien mieć tylko jedną formę zamiast trzech. O ile Zigrę chętnie bym zobaczył jako jednego z przeciwników w jakimś filmie crossoverowym, na przykład Destroy All Titans, to uważam, że Iris wpasowałby się idealnie jako przeciwnik w filmie wprowadzającym Gamerę. Teraz szczegółowo wam przedstawię moją wersję filmu Gamera w Monsterverse. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Ujęcie na kosmos. Widzimy wiele różnych planet, a także owalny obiekt dryfujący w kosmosie. Nie widzimy dokładnie co to jest, ponieważ jest przykryty cieniem planety. A ponieważ Słońce jest bardzo daleko, obiekt nie jest przez nic oświetlany. Kamera zaczyna się przybliżać i wchodzi do obiektu. Wtedy widzimy wizję postaci z mackami, która rozwala miasta. Jednak nie widzimy jak wygląda, ponieważ jest to tylko czarna sylwetka ze świecącymi czerwonymi oczami. Potem widzimy 3 czarne obiekty. Środkowy obiekt okazuje się głową, która otwiera swoje świecące żółte oczy. Potem kamera odjeżdża. Znowu widzimy ten owalny obiekt. Tym razem zaczyna się ruszać i wydawać niskie, przeciągłe dźwięki. Rozstawia kończyny i zaczyna świecić się na niebiesko. Mamy ujęcie z przodu, w którym widzimy, że leci w kierunku ekranu, a potem karta tytułowa się pojawia. Mamy ujęcie na naszych głównych bohaterów w placówce Monarch. Są to oczywiście nowe postaci, których jeszcze nie widzieliśmy i jedną z tych postaci jest naukowiec z NASA. Monarch dogadał się z NASA, aby monitorować sytuację w kosmosie, bo skoro Ghidorah się tam pojawił, to kto wie, może więcej zagrożeń też się pojawi. Postać z NASA wykrywa ruch niedaleko satelity Monarch. Kolejne satelity również zaczynają wykrywać ruch, aż w końcu wszystko staje się jasne. To coś zmierza w stronę Ziemi. Szybko okazuje się, że tym czymś jest Iris, który przybył do Hongkongu i zaczął rozwalać placówkę Apex, która już i tak była rozwalona po tym, jak Mechagodzilla wymknął się spod kontroli. Oczywiście wojsko starało się go powstrzymać przed zniszczeniem miasta, jednak nie byli na to przygotowani, a zwykłe pociski nic mu nie robiły. Na domiar złego okazuje się, że jeden z meteorów, które niedawno odkryło NASA, o nazwie Maturin 15, położony tak daleko, że ich satelita był w stanie określić jedynie, że ma około 300 metrów długości, jakimś cudem zboczył ze swojej ustalonej orbity i właśnie zmierza w stronę Ziemi z tak dużą prędkością, że rozerwie ją na kawałki. Iris dalej rozwala miasto, jednak okazuje się, że meteor zaczął zwalniać. To meteory tak potrafią? Nie potrafią. Można go zobaczyć gołym okiem i nawet Iris się na niego patrzy, aż w końcu meteor uderza w ziemię, pozostawiając jedynie niewielki krater i wzniecając dużo kurzu. Dym powoli zaczyna opadać, ujawniając silne nogi, mocne przednie kończyny oraz twardą skorupę. Majestatyczny Gamera stoi teraz w pełnej okazałości, oświetlony promieniami słońca.
Potem wydaje z siebie mrożący krew w żyłach ryk i zaczyna walczyć z Iris, którego pokonuje i zabija. Po przeskanowaniu zwłok Iris okazało się, że żywił się on energią bioelektryczną. Główni bohaterowie szybko wywnioskowali, że poluje na gatunek Gidory i przybył tutaj, aby dosłownie zjeść Gidorę, który zaatakował planetę kilka lat temu. A Iris wciąż wyczuwa jego obecność, przez to, że czaszka Kevina znajdowała się w placówce Apex i część jej energii wciąż się tam znajduje. Okazało się również, że Godzilla oraz inni Tytani nie wyczuwają Irisa ani Gamery, ponieważ mają zupełnie inną sygnaturę cieplną oraz nie wydają dźwięków bioakustycznych. Gamera nie przejawia agresji, a wręcz przeciwnie, wydaje się przyjaźnie nastawiony i przejawia zainteresowanie ludźmi, kładąc się na brzuchu oraz bacznie ich obserwując. Agenci Monarch są zaskoczeni tym, że coś takiego istnieje, jednak po zrobionym researchu okazuje się, że jedna z pradawnych cywilizacji wierzyła w latającego żółwia, którego nazywali Gamera i któremu nawet zrobili małą, 1,5-metrową statuetkę. Jednak imię Gamera we wszystkich archiwach pojawia się tylko raz i pochodzi z najstarszych znanych hieroglifów. Również stworzenie, które zaatakowało Hongkong, zostało nazwane Interstellar Rogue Intelligent Species. W skrócie Iris. Aha, i jakby co, Gamera oraz Iris nie mają płci, bo są z kosmosu. Zarówno Gamera, jak i Iris dostały nową klasyfikację. Wiecie, mamy tytany, na przykład Titanus Gojira, Titanus Kong itd. No to Iris i Gamera nie byliby określani jako tytany, tylko jako coś nowego, bo są z kosmosu. Moja propozycja jest taka, żeby dostali klasyfikację Eterrestrial, taki skrót od Extraterrestrial, po prostu żeby nazywali się Eterrestrial Gamera oraz Eterrestrial Iris, ale nie wiem, czy to brzmi aż tak dobrze. Piszcie swoje propozycje. I owszem, Ghidorah też był z kosmosu, jednak ma klasyfikację Titanus, ale można by to wyjaśnić tak, że na przykład, nie wiem, Ghidorah pochodził z Ziemi, tylko po prostu w pewnym momencie ewolucji wyleciał w kosmos, a potem wrócił jako gatunek inwazyjny, wracając. Iris zregenerował swoje rany i powrócił do życia. Zaczął rozwalać wszystko, co się da, aż ostatecznie dotarł do Szanghaju, gdzie podążył za nim Gamera. Główni bohaterowie również się tam znaleźli przy użyciu zmodyfikowanego myśliwca z King of the Monsters. Dostajemy walkę w nocy, gdzie Gamera również radzi sobie całkiem nieźle i tym razem dostaje pomoc od ludzi, którzy mieli czas na przygotowania. Po tylu latach walki z Tytanami w końcu nauczyli się, że zwykłe rakiety nic im nie robią. Dlatego skonstruowali specjalne antytytanowe rakiety, które najpierw wwiercają się w ciało, a dopiero potem eksplodują. Poza tym ich myśliwce wyposażone są również w lasery wzorowane na atomowym oddechu Godzilli. Iris mocno obrywa od Gamery oraz od ludzi, ale ostatecznie zaczyna się pochylać, podczas gdy Gamera wciąż go atakuje. Ludzie zrzucają na niego bomby, jednak z jego pleców wyrastają macki, które zaczynają rozwalać wszystkie bomby oraz niszczą również kilka myśliwców. Mimo iż te myśliwce były wzmocnione, to macki Iris i tak były w stanie je rozwalić. Potem macki oplątują Gamerę i wysysają z niego energię życiową, a sam Iris otwiera swój pysk i strzela w Gamerę kulą energii. Oczywiście po oplątaniu jego dzioba, żeby nie mógł jej wchłonąć. Gamera, ledwo żywy, upada na ziemię, a Iris kontynuuje rozwałkę. Jego głód doprowadził go do szaleństwa. Desperacko próbuje znaleźć elektrownię, aby się pożywić, jednak zwykła energia elektryczna nie jest nawet w połowie tak dobra jak energia bioelektryczna. Gamera leży po przegranej walce. Jednak jedna z postaci go dotyka i nagle oczy tej postaci zaczynają świecić oraz ma wgląd w umysł Gamery i dostęp do jego myśli. Okazuje się, że Gamera posiada empatyczne moce i jest w stanie połączyć swoją energię z energią innych istot. Ostatecznie wszyscy główni bohaterowie decydują się dotknąć Gamery. Coraz więcej ludzi zaczyna go dotykać, w tym ludzie, którzy stracili dobytek oraz bliskich z powodu Iris. Wszyscy zaczynają świecić, aż w końcu Gamera odzyskuje pełnię sił, a wręcz staje się potężniejszy niż był do tej pory. Jego oczy też się świecą. Teraz jest gotowy skopać tyłek Irisowi. Gamera znajduje Iris w Rosji. Tak, bo w sumie czemu nie? Jeszcze chyba żaden film o kaiju nie dział się w Rosji. Ale wracając. Gamera ma się całkiem dobrze. Tym razem jest nawet w stanie pochłonąć kilka energetycznych kul Iris oraz urwać jedną z jego macek. A potem zabiera Iris w kosmos,
żeby więcej ludzi nie zginęło. W Monsterverse mieliśmy już walki. Na ziemi, pod ziemią, pod wodą, a nawet w powietrzu. Walka w kosmosie to następny logiczny krok. Walka trwa dobre kilka minut, jednak potem Iris mocno ściska Gamerę swoimi mackami i wysysa z niego energię. Gamera dochodzi do wniosku, że nie jest w stanie pokonać Iris. Dlatego poświęca się, aby uratować wszechświat. Włącza swoje silniki w skorupie i leci razem z Iris w kierunku Ziemi. Podczas wejścia w atmosferę Iris oraz Gamera zaczynają się palić. Iris orientuje się, co się dzieje i chce uciec, jednak Gamera mocno go trzyma. Ostatecznie oboje spadają na ziemię. Na początku wydaje się, że oboje są martwi, jednak później okazuje się, że Gamera ma tylko zwichniętą nogę, a Iris ma złamany kark. Wszyscy się cieszą, że świat znowu jest bezpieczny. Gamera ryczy po pokonaniu Iris i odlatuje. Jeden z głównych bohaterów pyta się: jak myślicie, dokąd poleciał? Na co postać, która pierwsza dotknęła Gamery i miała z nim najdłuższy kontakt, odpowiada: nie wiem, ale jedno wiem na pewno. Jeszcze chwilę tu zostanie. Mamy ujęcie Gamery, który ląduje na Mount Everest i podziwia planetę, na której jeszcze chwilę zostanie, aby ją chronić przed jeszcze większym zagrożeniem, które ma nadejść. Film kończy się zbliżeniem na jego twarz, ale Gami nie ryczy. Po prostu patrzy się na horyzont. Według mnie w swoim solowym filmie Gamera nie powinien spotkać Godzilli. Na to jest jeszcze za wcześnie. To trochę tak, jakby Kong w swoim filmie spotkał Godzillę. Według mnie o wiele lepiej by to zadziałało, gdyby Gamera spotkał Godzillę i Konga w Destroy All Titans. Ale nie powinien z nimi walczyć, tylko powinien być ich sojusznikiem. I cała Wielka Trójka, plus Rodan oraz Mothra, która w końcu powinna się odrodzić, oraz inni tytani walczyliby z tym większym zagrożeniem, które Gamera wyczuł. Jakby ktoś się jeszcze nie domyślił, chodzi mi o Kaiser Ghidorę. Poza tym pewnie się zapytacie, skoro Gami wyczuł Kaiser Ghidorę, to dlaczego od razu nie poleciał z nim walczyć? Tak samo dlaczego nie przyleciał, kiedy pierwszy Ghidorah zaatakował Ziemię? W mojej wersji Gamera może przewidywać przyszłość, ale na zasadzie takich wizji. Nie przewiduje dokładnie co i gdzie się stanie, ale przewiduje to, co może się stać. Dlatego przewidział Iris, ale nie mógł go wcześniej powstrzymać, bo nie wiedział, gdzie konkretnie zaatakuje. Tak samo z Kaiserem. Wie, że Kaiser nadciąga, ale nie wie, kiedy konkretnie zaatakuje. Tym bardziej nie jest w stanie go powstrzymać. Na pewno nie sam. A jeśli chodzi o normalnego Ghidorę, to serio miał się budzić tylko po to, aby z nim walczyć? Godzilla sobie z nim poradził, a Gamera hibernuje się na miliony lat i wybudza się tylko wtedy, kiedy ktoś lub coś jest w stanie zniszczyć cały wszechświat. Właśnie tak według mnie należy wprowadzić Gamerę do Monsterverse. Mam nadzieję, że wam się spodobało i mam nadzieję, że kiedyś dożyje dnia, w którym Gamera rzeczywiście zawita do Monsterverse.